Tak wczesna ekspozycja na pornografię potrafi zrobić bardzo dużo złego w emocjonalnym rozwoju dzieci. TikTok ma powiedziane, on ma najbardziej hardkorowe algorytmy, jeżeli chodzi o podsuwanie ci treści, które mają cię zatrzymać przy tym telefonie. Mama siedzi z córką w salonie, ma z nią świetny kontakt, a nie wie, że ta córka ma tam właśnie dramat odbywający się na Messengerze, bo gada z jakimś zwyrolem. Cześć, tu Integrity TV. Łukasz Kopeć I Łukasz Pietrzak z Integrity Partners. Rozpoczynamy niebezpieczne rozmowy. Koniecznie dajcie łapkę w górę, koniecznie dajcie komentarz, że nas lubicie i oglądacie. Dzięki wam algorytm YouTube'a dowie się, że tutaj na kanale Integrity TV Niebezpieczne Rozmowy dzieje się coś ciekawego i fajnego. Dzisiejsza tematyka to bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo dzieci w sieci, więc temat niezwykle ważny i poważny. A naszym studium w trzecim odcinku witamy Cię ponownie, Łukasz Okulski. Cześć chłopaki, dzień dobry wszystkim. Firma Obswat. No i myślę, że ten odcinek możemy rozpocząć od niebezpiecznego pytania, ponieważ dostałeś w ostatnim odcinku nagrodę. Wyśmienita, dziękuję. Dziewczynki się ucieszyły. No super. To w tym odcinku nie dostaniesz nagrody, ponieważ już jej nie mamy. Ale możesz spróbować odpowiedzieć na pytanie. W jakim wieku dzieci w Polsce najczęściej dostają swój pierwszy smartfon z dostępem do internetu? A. 5 do 6 lat. B. 7 do 8 lat. C. 9 do 10 lat. D. 11 do 12 lat. Każda z tych odpowiedzi jest straszna i każda z nich jest za wcześnie. Szczelam, patrząc na życie dookoła mnie i to, co czytam, to, co widzę, że to jest ta odpowiedź 9-10 lat. Ale nie jestem pewien, nie akurat statystyk jakichś konkretnych nie przeglądałem. Tutaj dajemy jeszcze chwilę niepewności. Definitywnie, rozumiem, że... Tak, jak gdyby zaznaczam ten przedział. I powiem Ci, że odpowiedź jest poprawna, całe szczęście, bo gdybyśmy byli w przedziale niższym, byłoby jeszcze gorzej, ale oczywiście dzieci w tym niższym też otrzymują i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo jest to po prostu smutne. A Łukaszu? Na początek chciałbym się Ciebie zapytać tak trochę prywatnie, czy Twoje dzieci już korzystają ze smartfona? Absolutnie nie. No ale to wiesz, też nawet patrząc na to pytanie, ja mam dwie córy, prawie 9 i prawie 6 lat, więc jestem tuż przed tym właśnie statystycznym progiem, już zaczynają mnie telefony otaczać i słuchajcie, będę to powtarzał wielokrotnie w dzisiejszym odcinku, bo chcę, żeby to wybrzmiało bardzo jasno. Ja absolutnie nie jestem żadnym ekspertem z dziedziny higieny cyfrowej dzieci w współczesnych czasach. Ja jestem tatą, który jest obsrany ze strachu. I od dłuższego czasu, właśnie po to, żeby przygotować na ten moment przełomowy, razem z żoną, pochłaniamy dużo książek, podcastów i treści, które w jakiś sposób nas na to będą mogły przygotować. Więc słuchajcie, chcę, żeby to wybrzmiało, to są tylko i wyłącznie moje rodzinne przemyślenia i staram się, żeby te przemyślenia były najlepsze, jak mogą być. Słuchajcie, bo dotyczą moich córek i na tym mi bardzo zależy. To kiedy planujecie jakby dać? Wiesz, to jest tak. We wszystkich rozmowach ze znajomymi śmieję się, że ryzykuję wykluczenie społeczne moich córek i planuję je ryzykować tak długo, jak fabryka dała. Smartfon nie wcześniej niż 13 lat. To są, tak mówi wiele badań, że podejrzewam, że i tak za wcześnie 13, ale jak gdyby to jest taka magiczna granica, że to mniej więcej od tego roku, jak już musisz, to od tego roku byłoby warto, a nie wcześniej, jeżeli chodzi o rozwój dzieciaka, natomiast każdy się rozwija inaczej. Natomiast czy się uda to tak długo wytrzymać? Zobaczymy, mamy na to parę fajnych strategii, planów i pomysłów, więc to jest moje z żoną życzenie i będziemy mocno nad tym pracować. A czy nam się uda? Zapytajcie mnie za 4 lata, nie? Okay. Ja jestem winien jeszcze wyjaśnienie, ponieważ my zazwyczaj odpowiedź na pytanie dajemy na końcu, ale jako, że te dane są zatrważające i temat jest dosyć istotny, to ja jeszcze chciałbym tylko dodać, skąd te dane pochodzą, bo przypomnijmy, ten wiek jest między 9 a 10 lat.
Dane pochodzą z raportu Nastolatki, raportu ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców, raport badawczy, który został przygotowany przez NASK w 2025 roku, więc świeżutka sprawa. I ciekawostką jest to, że dostęp do smartfona pojawia się średnio wcześniej niż do komputera. Telefon jest pod ręką, pełni więcej funkcji i w raporcie widać dużą różnicę w wykluczeniu sprzętowym. 5% badanych nigdy nie miało własnego komputera, podczas gdy telefon z internetem miała praktycznie cała badana grupa. Brak smartfona to pojedyncze przypadki. Powiedziałeś o tym, że powoli się do tego przygotowujecie, by tego smartfona przekazać córkom, dobrze mówię? Tak, córkom. I No, zaczniemy od starszej, ale wtedy będzie znowu kolejna walka, bo młodsza zawsze, no nieważne. Dobra. to co według osoby, która siedzi w cyberbezpieczeństwie, jest najważniejsze w tych etapach, żeby dojść do tego momentu, że faktycznie nastąpi to przekazanie? Najważniejsze jest, tylko widzisz, to nie ma nic wspólnego moim zdaniem z cyberbezpieczeństwem. To jest bardziej związane, słuchajcie, nie wiem, z neuropsychologią, jeżeli mam to nazwać. Są dwa obszary zagrożeń, które chcę właśnie w jakiś sposób mitygować. Jednym z tych obszarów jest właśnie, ta się śmieje, neuropsychologia, czyli dopamina, którą daje korzystanie z dobrodziejstw telefonu, tych obrazków, błysków, kontentu, grup społecznościowych, to, że ktoś mi coś napisał, to, że on jakieś, to przecież to bombarduje, wiesz, to jest tak, jakbyś starał się, nie wiem, ale za dużo słodyczy albo alkohol dawać dziecku, bo to jest ten rodzaj przywiązania do maszyny, który się dzieje, więc w tym aspekcie im więcej dziecko jest nauczone tak naprawdę nie korzystania z ekranu. Więc to jest od samego dnia narodzin, im później dasz jakikolwiek ekran, kolorki, im mniej dziecko widzi ciebie jako dorosłego tatusia, scrollującego albo siedzącego przy komputerze, tym lepiej. Jeżeli zbudujesz dobry fundament w dziecku, że jak gdyby zajmowanie się sobą, bawienie, szukanie rozrywki jest w tylu różnych wspaniałych miejscach, a tylko gdzieś na N miejscu przed ekranem, tym lepiej ten pierwszy taki, nazwijmy to, dopaminowy aspekt smartfona zniwelujesz. A drugi aspekt to jest aspekt związany, drugie zagrożenie, moje takie, które ja osobiście traktuję jako bardzo duże, jeżeli chodzi o smartfona, no to są tak naprawdę inni ludzie na drugim końcu tego smartfona, bo dziecko, mając dostęp do smartfona i do internetu, jest nagle połączone z całym światem i świat nie jest miły i bezpieczny. Ja nie mówię tylko o tym, że wiesz, są jakieś grupy, koleżanki, jedne dzieciaki nagadują na drugie, robią sobie grupy, to jest do bani, ale też jest masa osób, które po prostu mają złe zamiary względem dzieci gdzieś tam w internecie i właśnie nawiązywanie kontaktu z dziećmi w internecie jest bardzo łatwe i ten drugi aspekt, jak się na to przygotowywać, no to, co my z żoną robimy, staramy się robić wszystko, co pomoże naszym dzieciom zbudować jak najwyższą pewność siebie. Że ciebie jak najmniej interesuje to, co mówią inni. No i oczywiście taką świadomość, trochę tak jak masz świadomość, każdy buduje u nas świadomość dziecko, że wiecie, nie bierz słodyczy od nieznajomych, nie? Jak tego typu zasady, jak się zgubisz, to stój w miejscu, my cię znajdziemy. No to tego typu zasady higieny cyfrowej z punktu widzenia, no nie da się zaczepiać ludziom, jeżeli ktoś, trochę tak są reguły antyphishingowe w korporacjach, to trochę tego typu reguły, nie odbieraj telefonu, jak jest nieznany numer, albo jak jest nieznany numer, to przynajmniej sprawdź, że wiesz, kto dzwoni. Jak są jakieś wiadomości, to nie wiem, pokaż rodzicom. To jest też rozmowa o zaufaniu. Pytanie, czy przyjdą, czy pokażę. Największy problem ze smartfonem jest to, że tyle jest historii, o których mama ma super kontakt z córką i widzi, że tak córka siedzi w telefonie koło niej w salonie, tak jak my siedzimy. No to jest czas, gdzie córka ma dostęp do telefonu, więc nie zabiera jego. A tam się okazuje, że tam są jakieś, wiecie, dramaty się dzieją, bo ktoś nawiązał z nią bardzo chorą relację, dorosła osoba, która umie wykorzystać młody, chłonny, naiwny umysł dziecka. I tam się dzieje na przykład jakaś wymiana, nie wiem, zdjęć, tego typu rzeczy. Więc te dwa aspekty, ten, nazwijmy go dopaminowy, czyli budowanie jak najwięcej radości z życia poza ekranem i robienie tego od momentu, kiedy się dziecko narodziło, całą rodziną, żeby ten telefon u nas w domu, telefon ląduje na półce. Ja mam dwa telefony, bo służbowy i prywatny, no ale jestem w domu, one lądują gdzieś na półce wysoko, tak że ich nie widać, nie mam ich w kieszeni. No i ten drugi, rozmowa, budowanie własnej pewności siebie, żeby nie interesować się tak bardzo tym, co mówią o nas inni. No i higieny cyfrowej z punktu widzenia, no to takiej, wiecie, trochę antyphishingowej.
No to tu akurat trochę zahaczam o cyberbezpieczeństwo, tutaj staram się. No ale to są etapy, do których dopiero dojdę, jak ten telefon się pojawi, jeżeli chodzi o te, nazwijmy to, higienę obsługi nieznanych numerów czy nieznanych informacji. A teraz jest najważniejsze, no mówię, no głowa i serducho. Wspomniałeś o tym przykładzie, jaki my, rodzice, powinniśmy dawać. To ja mogę się też podzielić swoją osobistą refleksją. Mam 2 super chłopaków. No i z żoną też od jakiegoś czasu planujemy gdzieś tam odłożyć na bok te smartfony, w takim sensie, że przychodzimy z pracy, no i właśnie gdzieś tam odkładamy, mamy jedno miejsce na telefony, odkładamy i teraz jest czas na rodzinne po prostu spędzenie wolnego czasu. No, jest ciężko, bo ten telefon jest jakby czy służbowy, czy prywatny, gdzieś tam obok, co chwilę ktoś dzwoni, tak, no to mam ten telefon, trzeba sprawdzić kalendarz, no to mam w telefonie, muszę do kogoś napisać, czy to z przedszkola, czy do mamy, do teściowej, no jest z nami wszędzie ten smartfon. Ciężko jest się tak na maksa rozdzielić. Stary, no jeżeli tobie jest ciężko, jak ciężko im będzie, kiedy będą miały 13 lat czy 12 lat i chłopaki to dostaną. No właśnie. No właśnie. I jest ta kwestia, niektórzy podnoszą taki temat, że technologia, węziej, smartfony za kilkanaście lat będą dla naszych dzieci narzędziem nauki, narzędziem pracy. To czy nie warto już w młodym wieku jakoś ich przyzwyczajać do tego narzędzia pracy, żeby później im było łatwiej? To jest opinia, to nie jest fakt, to nie są badania. Ja uważam, że nie. Bo wiesz, tyle razy się mówi, nie wylejmy dziecka z kąpielą. To dla mnie to było wylanie dziecka z kąpielą. To jest młody, chłonny umysł, który i tak szybko złapie. Zwłaszcza, że technologia, bądźmy szczerzy, idzie w kierunku robienia się idiotoodporną. Więc złapanie tej technologii, jak ona będzie miała 12 lat, czy oni, nie sądzę, żeby było problemem. A naprawienie tego, co technologia może zepsuć, wyobraź sobie, że twoje chłopaki, cholera, zobaczymy, czy to wytniemy. Wyobraź sobie, że twoje chłopaki, nie wiem w jakim są wieku, ale mają telefon mając 11 lat i wejdą na stronę z pornografią. Ja wiem, że oczywiście, że są wszystkie te metody parenting control i to może być wycięte, ale no, tutaj chcę podać twardy, obrazowy przykład, który jest odpowiedzią na twoje pytanie. Wyobraź sobie, że mimo wszystko jakimś cudem uda się im dostać dostęp do pornografii. To według różnego rodzaju badań i rozmów z młodymi ludźmi, które słyszałem, tak szybka ekspozycja tak młodego mózgu na tak drastyczny, bo to nie chodzi, że to jest jak drastyczne, to chodzi o to, że to tak wiele gdzieś tam właśnie tych nawet hormonalnych rzeczy uruchamia w mózgu, że tak wczesna ekspozycja na pornografię potrafi zrobić bardzo dużo złego w emocjonalnym rozwoju dzieci. A teraz wyobraź sobie to, wiesz, jak jest mój ogromny lęk, że ja się na przykład, nie wiem, pokłócę z córami, które są nastolatkami i będą miały przecież wywalone. Teraz jestem kochany tatuś, ale jak będą nastolatkami, będą wywalone. Ty wiesz, jak młode, nastoletnie dziewczyny, jak łatwo mogą zarobić pieniądze w internecie? Młodość jest zawsze piękna i są ludzie, którzy za to płacą i to będą wykorzystywać i to jest tak łatwe. I jeżeli zbyt wcześnie dostanie to narzędzie, zbyt wcześnie natknie się na przykład na właśnie treści tego typu, szybko się to znormalizuje, nie będzie miała dobrej pewności siebie i jak gdyby takiego szacunku dla swojego ciała. Stary, to jest praca od teraz. Od teraz, kiedy ta moja córka ma 6 czy 8 lat, żeby uzbroić się przed tą nieprzerażającą przyszłością. Sorry chłopaki, robi się mroczny odcinek, ale ale to prawdziwy jest, niestety. Ostatnio przeraziła mnie jedna z reklam, którą widziałem i tutaj nawiązuje trochę do mediów społecznościowych jako takich, bo mówiliśmy sobie o tej erotyce, powiedzieliśmy sobie o innych aspektach, jeżeli chodzi o zaburzenie w rozwoju. Natomiast idzie sobie taka nastolatka, 12, 13, 14-letnie dziecko i widzi, że wokół rówieśnicy korzystają z Facebooka, TikToka i tak dalej, i tak dalej. I co robi TikTok? TikTok wrzuca reklamę na naszych polskich mediach poczytnych, że tak powiem. Ktoś się na to zgodził, żeby ta reklama wyskoczyła. Na TikToku nastolatki poniżej 16 roku życia zaczynają korzystać z aplikacji z włączonymi ustawieniami bezpieczeństwa. Ich filmy widzą tylko zaakceptowani obserwatorzy. Limit 60 minut dziennie czasu ekranowego. Nie mogą wysyłać ani odbierać prywatnych wiadomości. No i co?
wchodzisz sobie na stronę, w ogóle córka na przykład czytając, No. I się widzi kłóci takie ze coś i mną. mówi, tato, no przecież No, TikTok jest bezpieczny. I to jest okropne gówno, bo to jest normalizowanie czegoś złego. I teraz tak, no dlaczego złego? No przecież TikTok istnieje. Dlatego, że TikTok ma powiedziane, on ma najbardziej hardkorowe algorytmy, jeżeli chodzi o podsuwanie ci treści, które mają cię zatrzymać przy tym telefonie. Więc ten pierwszy problem dopaminowy, o którym powiedziałem, TikTok jest najwyższym, najczubkiem góry lodowej związanym z tym problemem, bo to on najbardziej cię wciąga. A młode umysły jeszcze nie umieją się z tym walczyć. To jest jak walka i jak często jest, u dorośli mają doom scrolling. A co dopiero dzieciaki? I co dopiero jeszcze presja otoczenia? I teraz taka reklama próbuje normalizować to, że nie rozmawiamy o tym, że uzależniamy. Rozmawiamy o tym, że dane naszych dzieci jakiś psychol nie zobaczy. Super, to jest ten drugi aspekt, o którym powiedzieliśmy, ale nadal pierwszy aspekt, którego ja będę nazywał dopaminowym, jest wielkim gównem, które śmierdzi. A ktoś mi je podstawia w reklamie pod nos, no nie zgadzam się, jestem oburzony. No, TikTok trochę teraz odpowiada na trend, który jest na świecie, w różnych państwach, na przykład Australia wprowadziła nowe prawo, że dzieci do lat 16 nie mogą legalnie założyć konta w mediach społecznościowych. To jest jakby koniec, kropka, tam nawet nie Super, ma tak. dodania Dokładnie. klauzuli, że tylko za zgodą rodzica. Nie, po prostu do 16 roku życia nie i rząd australijski, czy inaczej, czy te platformy powinny wykasować konta osób, nastolatek, które mają właśnie poniżej 16 roku życia. Rozumiem, że popierasz. Popieram, chociaż no tak, osobiście popieram. Słuchajcie, teraz rozmawiamy o opiniach, no to moja osobista opinia Łukasza Okulskiego popieram. Natomiast to, co mi się podoba, zaczyna być trend. Słuchajcie, lata temu producenci papierosów też przecież robili badania, dlaczego papierosy są zdrowe, żeby przykryć, no to mi pachnie tą reklamą, nie? Skupmy się na tym aspekcie, żeby przykryć to gówno, które gdzieś tam z tyłu śmierdzi przysypacie liśćmi, ale koniec końców ten segment niezdrowy dla nas został uregulowany. Tych papierochów jest coraz mniej, a nawet jak są, no to są z tymi reklamami. Więc mówię, znów kolejna niezdrowa dla nas rzecz, którą są social media, gdzie już badania powiedziały, mamy społeczeństwo, które jest coraz mniej pewne siebie, coraz mniej kompetentne społecznie, dochodzimy do prób samobójczych, ludzie się czują wyalienowani. Dostaliśmy niesamowite dobro, którym jest szybki kontakt, wymiana informacji, to, że wiesz, co się dzieje u znajomych, a znajomi wiedzą, co u ciebie, to może być dobre, ale niestety no strasznie nam to psuje zdrowie i no jest teraz przebudzenie. Jeżeli coś jest dla ludzi złe, no to trzeba to jakoś uregulować. I pierwsze próby tej regulacji się dzieją i podejrzewam, że technicznych mechanizmów i pomysłów na tą regulację jest bardzo wiele, bo też rozmowy z ludźmi, którzy wiodą w tym prym, którzy chociażby byli w tym fajnym Netflixowym dokumencie Social Dilemma. Tak. No to oni dalej po tym dokumencie cisną, żeby właśnie regulować i jak to zrobić w racjonalny sposób social media, więc ja głęboko wierzę, że social media, tak jak przykład Australii pokazywał, będą coraz bardziej uregulowane dla bezpieczeństwa naszych dzieciaków. Na nas już za późno, nie? Mamy jeszcze jedną statystykę dosyć ciekawą i pytanie o twój komentarz. W Polsce najpopularniejszymi platformami społecznościowymi wśród nastolatków są Messenger, TikTok i YouTube. A dla porównania w Stanach Zjednoczonych na pierwszym miejscu jest YouTube, potem jest TikTok i potem jest Instagram. Tak więc wygląda na to, że tam trochę więcej filmów przoduje. Co o tym uważasz? No nie, no to teraz tak, wy jesteście z marketingu, to wy to pewnie wiecie lepiej niż ja. Content is king. To, jakim kontentem zarażasz tą osobę, no to słowo pisane mniej atrakcyjne niż obrazek mniej atrakcyjny niż wideo. No i teraz pytanie, jak dośrubować atrakcyjność tego wideo, to już wiemy, mamy niski timespan. Zarówno Instagram, jak i YouTube, jak i TikTok, tak naprawdę chyba od Snapchata się zaczęło, że się pojawiły te rolki, te krótkie informacje. No to mój komentarz jest taki, że nie wiem, skąd się biorą różnice w tych platformach, ale one podają cały czas to samo danie. Tak naprawdę podejrzewam, że najwyższa konsumpcja w każdej z tych platform to jest konsumpcja tych szybkich roleczek, szybkich filmików. Czy one są podawane przez YouTube'a, czy przez Instagrama, czy przez... chociaż tam się pojawił Messenger. Messenger, ja podejrzewam, że dlatego w Polsce jest popularny, bo u nas dużo jest grup
Tak, zamiast WhatsAppa, po prostu wymiana Tak, informacji. tak, To podejrzewam, tak, że jakaś grupa szkolna. Messenger nie jest używany jako dostęp do kontentu, Tak, tylko tak, Messenger jest używany jako platforma do wymiany informacji pomiędzy grupami, tak, rodzicami. No to tak, no to myślałem, że WhatsApp będzie na pierwszym miejscu, tak, ale a- okej. Właśnie. WhatsApp, no to właśnie tutaj mam dokładne procentowe wyliczenia, no to WhatsApp jest i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych na, no tam w tyle stawki. W Polsce to jest 12% tylko, a w USA 23%. Dla porównania Messenger w Polsce 77%, w Stanach Zjednoczonych YouTube, który był na pierwszym miejscu 90%, więc... Czyli jestem boomerem, ja używam WhatsAppa, który jest dla starych ludzi, nie się nie przyjął, a Messenger jest pewnie popularny teraz. No właśnie, a WhatsApp no to się pozycjonuje na taką bezpieczną platformę, szyfrowaną i w Tak, ogóle. tylko słuchajcie, ja naprawdę chciałbym nie zrobić ten. Uważam, że Messenger, który tutaj jest, i że Messenger jest używany, dla mnie Messenger to jest taki jak WhatsApp, czyli komunikator. Wysyłasz sobie filmiki, zdjęcia pewnie, ale ty się komunikujesz, masz grupę, Nie jest to dostawca kontentu, jakim jest TikTok, Instagram, Facebook, gdzie ty po prostu oglądasz te filmiki, gdzie ktoś po prostu, gdzie algorytm steruje, co masz zaraz zobaczyć, żeby utrzymać cię patrzącego w ekran jak najdłużej. Więc porównywanie udziału WhatsAppa z TikTokiem, to ja nie wiem, czy to jest porównywanie jabłka z No jabłkami. nie. Ale no na WhatsAppie też kryją się jakieś cyberzagrożenia dla No tak, no dla dzieci. wszędzie się kryją cyberzagrożenia, no bo jeżeli masz wymianę informacji, no to ta informacja może służyć do socjotechniki, a może też służyć do wrzucenia malware'u, no ale no, chyba w którymś z odcinku już to poruszaliśmy, ja na pewno to mogę powtórzyć, że jako taki zwykły szary Kowalski nie czuję aż takiego ogromnego strachu czy ryzyka przed tym, że ktoś mi wyśle malware, na ten, to bardziej jest tak, to bardziej są, słuchajcie, jest masa tych ataków, gdzie ktoś próbuje do ciebie zadzwonić i cię w coś wmanewrować, coś ci wysyła SMS-a z linkiem, no a tutaj, no na szczęście, no w tej branży jestem, więc w miarę jestem nieufny i tą nieufność spropagowałem na swoją rodzinę, więc czuję, że będzie okej. Bezpieczeństwo WhatsAppa, to może chodzi po prostu o, czy jest szyfrowanie end-to-end pomiędzy komunikacją moją z tobą, żeby nikt w WhatsAppie i nikt nigdzie nie zobaczył. Podejrzewam, że to o tego typu bezpieczeństwo chodzi. O bezpieczeństwo, żeby nikt tych naszych informacji sobie nie podglądał. Pomijając socjotechniki i takie najgorsze ataki związane tam z erotyką i tak dalej, czy ty znasz jakieś przykłady cyberataków na dziecko, ale na przykład z wykorzystaniem metody Nablika, z wyłudzeniem pieniędzy, takich zupełnie innych? Nie, muszę przyznać, że nie, bo no nadal z uwagi na wiek moich córek i dzieci dookoła mnie nie widziałem ataków bezpośrednio na dziecko, ale już zaczęły ktoś nas coś już sprofilował, że mamy dzieci w tym przedziale, zaczęły przychodzić do nas ataki na mamo, piszę z telefonu koleżanki, puść mi bo mi się rozładował telefon, nie? Więc już widzicie, jakie fajne jest profilowanie, już mi dzieci podrosły. Dosłownie mówię, rok temu tego nie było, a teraz zaczyna się zdarzyć, że to my, jak ja i moja żona, zaczynamy dostawać jakieś właśnie dziwne whatsappowe czy messengerowe wiadomości, że ktoś się pod naszą córkę zaczyna podszywać. Natomiast rzeczy profilowanych bezpośrednio na dzieci, no kurde, mam nadzieję, że może wy macie jakieś statystyki, bo chętnie się czegoś dowiem. Tego jeszcze nie widziałem, przynajmniej u nas w Polsce. To bez przesady tyle ci tych statystyk daliśmy. A to, fakt. Dobrze. Nie, ale no wiecie, rozpasaliście mnie. Nie są tanie Przyzwyczaiłem się, że się tutaj z wami przy stole wielu ciekawych jasne. rzeczy uczę, nie? No to kosztuje. No wiesz, daliście Dobra, to porozmawiajmy może trochę o tej kontroli rodzicielskiej, o której wspomniałeś. Dużo aplikacji, dużo platform wprowadza coś takiego. Czy to jest twoim zdaniem, nie wiem, najlepsza metoda, czy jedna z wielu metod? Niektórzy powiedzą, że no to nie będę inwigilować swojego dziecka, nie? To innymi metodami powinienem działać. No słuchaj, można robić kontrolę rodzicielską bez inwigilacji, przynajmniej tak mi się wydaje, wiesz, ja jeszcze sam tego na własnych rękach, skoro dzieciaki nie mają telefonu, to sam jeszcze nie wszedłem w dubaninę, tylko się tam troszkę przygotowywałem. No ja też z uwagi na historię mojego zatrudnienia, tam x prac wcześniej, no jestem bardzo mocno związany z ekosystemem Apple'a domowo, po prostu tak mi pracodawca dawno temu wszczepił, że no, ta kontrola rodzicielska, którą macie nad iPhone'em, będąc parentem, jest bardzo fajna,
fajna, szczelna. I no, dla mnie to chodzi o to, kiedy dziecko ma, bo patrzcie, najważniejszą funkcją tego telefonu, dlaczego ludzie dają telefon dziecku na początku, zaczyna się, bo jedzie na kolonie i musi do nas zadzwonić, bo zaczyna sama wracać z szkoły. My potrzebujemy kontaktu z tym dzieckiem, my nie potrzebujemy mu dawać telefonu. To jest właśnie jeden z moich pomysłów. Odseparujmy. Jeżeli dziecko chce w coś pograć, to nie mówię, że koniecznie musi być, jak pies z łańcucha się potem zerwie do ekranu, bo ona nie będzie widziała ekranu przez całe życie. Nie, niech zobaczy jakąś, nie wiem, konsolkę z jakąś grą. Moje dziewczyny zagrywają się w stare Mario, bo mamy taką malutką konsolę Nintendo Game & Watch. To jest po prostu Mario i Mario 2, stare Mario. Jak one chcą pograć na konsolce, to jest świetna rzecz, jak masz, nie wiem, poczekalnia przy jakimś, nie wiem, angielskim dentyście czy przy czymś, restauracja, potrzebujesz coś dziecku dać, nie dawaj mu telefonu z tymi filmikami, tylko daj starą, wiesz, inne bity, muzyka, inne kolorki, to nie bombarduje tym, więc jest jakaś konsolka. Teraz nie ukrywam, że widziałem na listach do Mikołaja Nintendo Switcha, ale tam są z kolei te gry ruchowe, taneczne, więc ja nie wierzę, to nie chodzi o to, żeby zablokować dostęp do ekranu i do treści, ale sfragmentaryzujmy go. Chcesz pograć, jest konsolka. Chcesz posłuchać muzyki, nie ma problemu, jest głośnik, puszczamy muzykę, ty sobie zabierz głośnik bezprzewodowy i sobie słuchaj muzyki, jak mi krzykniesz, to ci zmienię, albo sama sobie przyciskiem, przecież możesz zmienić, mogę ci stworzyć twoje ulubione playlisty i sobie słuchasz swoich, wiecie, Demon Hunters, K-pop Demon Hunters, pioseneczek czy innych rzeczy, więc dostęp do tych treści może być, ale on nie musi być na smartfonie. Jeżeli chcesz do kogoś dzwonić, to też nie musisz dawać, albo możesz dać smartfon, którego właśnie wyczeszesz, że on jest tylko do dzwonienia, wykroisz tą kontrolą rodzicielską, albo zaczniesz powoli dawać, dobrze, to jeszcze jakieś komunikatory, to jeszcze coś w konkretnych godzinach czasowych. No ja uważam kontrolę rodzicielską jako mechanizm stopniowania wchodzenia w tą technologię i tak planuję go używać. Mam też sporo znajomych, którzy z uwagi na naszą branżę mają jakiegoś UTM-a czy firewalla w domu na własnym internecie i z poziomu firewalla wycinają po prostu ruch internetowy. Super, ja chyba nie będę się tak bawił. Był u nas jeden z gości, co od swojej babci wyciął. A, no właśnie. Ale, no słuchajcie, ale pamiętaj, bądźmy szczerzy, no jednak jestem jako rodzic odpowiedzialny za to dziecko. Ja absolutnie nie mam zamiaru pokrzywdzić jakiejkolwiek prywatności moich córek i czytać ich wiadomości. No, ja bym to mówił cały czas, każdego dnia i pamiętał o tym, żeby się nie przekroczył tej, ale no na mnie ciąży, póki są małe, odpowiedzialność za ich well-being, więc tak, ja będę używał tych narzędzi, które mają zamiar wycinać dostęp do złych rzeczy. No jeżeli z tym przegnę, to stracę ich zaufanie, one będą miały koleżanki, więc to ja muszę sam w oparciu o swój nos i kompetencje złapać jakiś balans, co będzie dobrym kontraktem, na który spojrzę w oczy dziewczynom i one się ze mną na to zgodzą, będą się cieszyły, że mają do czegoś dostęp. Na razie wiedzą, że dostępu do telefonu nie ma i więc jeszcze mam luz. Jak was tak słucham, to tak sobie myślę, że na takiej liście 3 punktów, które warto by było mieć w relacji ojciec-dziecko, chyba na pierwszym miejscu byłoby zaufanie, co? Zgodzicie się ze mną, czy nie? No takie zdrowe zaufanie. Tak, no właśnie, albo ten balans pomiędzy taką kontrolą właśnie a zaufaniem. Tylko właśnie pytanie, kiedy... nie chcę, żeby to była kontrola, to chodzi o to, to jest, wiesz... No złe słowo to jest, tak? To jest tak na zasadzie... Jeżeli mamy podjęcie do jakąś decyzję, podejmijmy ją wspólnie. Ja podejmę tyle tej decyzji, ty podejmiesz tyle tej decyzji, nie? Więc jak gdyby dla mnie zaufanie na pewno, ale to zaufanie buduje się... Wiesz, jaki był problem naszego... To kurde, zmieniamy temat. Jaki był problem, wydaje mi się, dzieciństwa naszego pokolenia? Dzieci i ryby głosu nie mają. Który rodzic z taką faktyczną uwagą miał dość czasu i przestrzeni, bo mi strasznie tego brakuje, żeby rzeczywiście słuchać, co dziecko ma do powiedzenia. Chwała Bogu, żeby dzieci do nas mówiły i starajmy się tego słuchać, bo wtedy będą nam mówiły i to mówienie przyda się bardzo w przyszłości, więc zaufanie, wydaje mi się, to już nawet krok dalej. Ja jestem bardzo pragmatycznym gościem. Ja chciałbym mieć dialog otwarty o wszystkim, bo wtedy może właśnie będę umiał zbadać, gdzie jest ten punkt przełamania, gdzie ja będę mógł zapewnić na tyle duże bezpieczeństwo, czyli wytnę to, co wiem, że jest na pewno złe i będę wprowadzał po kawałku, ale jak nie wyciąć za dużo, będę wiedział dzięki temu, że z dzieckiem rozmawiam i chwała Bogu, może będę coś czuł, co jest dla niej ważne, oby ona chciała mi powiedzieć, jeżeli coś jest problemem. Tego się najbardziej boję. To jest tak, jak wam opowiadałem o tym przykładzie. Mama siedzi z córką w salonie, ma z nią świetny kontakt, a nie wie, że ta córka ma tam właśnie dramat
odbywające się na Messengerze, bo gada z jakimś zwyrolem. A teraz jeszcze wchodzi AI i dzieciaki się zabijają, bo agent AI stwierdził, nie mów rodzicom, ja jestem twoim przyjacielem, tylko mi powiedz. I to jest pytanie, które chciałem ci zadać na sam koniec. Czyli jakie jest twoje podejście do AI w kontekście wykorzystania przez dziecko? I nie mówię o tym złym wykorzystaniu, ale szkoła będzie wkrótce musiała uczyć jeszcze bardziej o AI, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja. No i dzieci de facto będą musiały w to wejść. Co ty na ten temat uważasz? Jakie masz do tego podejście? Jestem wielkim fanem tak zwanego Narrow AI, czyli AI, które jest używane do bardzo specyficznych rzeczy. Czyli na przykład mamy Narrow AI, wąskie AI, które jest używane na giełdach i ono robi na przykład, nie wiem, balansuje tymi koszykami w ETF-ach i tak dalej. Czyli jest specyficzne, wysokoobliczeniowe zajęcie, do którego jest AI używane. I tego typu zajęcie, wąskie AI do obrazowania, żeby pomóc radiologom, wąskie AI do czegoś. Jestem wielkim fanem tego, bo dzięki temu mamy, o ile dobrze pamiętam, szczepionkę na COVID. Między innymi dlatego, że takie wąskie AI coś zrobiło. Petarda. Niestety nie jestem fanem dużych modeli językowych, w sensie dostępnych tak pod ręką, więc mam nadzieję, że w szkole będzie używane, będą jakieś takie AI dostosowane, które na pewno będą tymi modelami językowymi, więc to co mniej lubię, ale będą dostosowane do dzieci. Duży problem z obecnymi chatbotami jest taki, póki co według mojej najlepszej wiedzy, gdzie mogę się mylić, ale znów, staram się tych treści konsumować trochę i być na bieżąco. Póki co, tak jak social media mają cię zatrzymać przed ekranem, to chatboty mają wyciągnąć od ciebie jak najwięcej informacji. I sprawić, że skoro tych chatbotów jest wiele, bo bądźmy szczerzy, jest ChatGPT, Gemini, coś tam, to jak zrobić, żebyś ty nie skakał od jednego do drugiego, tylko żebyś ty używał tego jednego. Z tego, co mi wiadomo, gdzie mogę się mylić, to jest to zrobione tak, że starają się z tobą zaprzyjaźnić, żebyś im mówił coraz więcej prywatnych rzeczy, żeby były do ciebie lepiej dostosowane, bo on już zna historię twoich rozmów, więc po co masz sięgać dalej? Więc dopóki ten KPI w social mediach KPI to jest screen time, w tych chatbotach KPI to jest attachment rate, jakoś tam obliczany, ale jego efekt takiego KPI-a, tego modelu jest właśnie powiedz mi więcej rzeczy o sobie, żebym cię lepiej zrozumiał, żebym był twoim przyjacielem. Ja nie chcę Ja naprawdę nie chcę cyfrowych przyjaciół dla moich córek, ja chcę prawdziwych przyjaciół dla moich córek. Dlatego to jest takie, I chyba tym Mroczny ten odcinek, naprawdę. tak. Dziękuję chłopaki, że mi to, wiecie, że doszło do tego odcinka, bo chyba widać, że mam dużo pasji do tego i dużo wątpliwości, dużo strachów, ale pierwszy krok to bądźmy świadomi tych zagrożeń. Każdy z nas może zdecydować, które jest największe i nie ma czegoś takiego jak za wcześnie. Można jak tylko są dzieci, błagam, już ja wiem, że jeżeli ktoś mówi, stary, moja córka jest w przedszkolu, ma 4 latka. Tak, ale im wcześniej zaczniesz o tym myśleć, słuchajcie, tu mówię, z jednej strony wchodzimy o rzeczy związane z dopaminą, jak dziecko cię widzi, czy ty też cały czas oglądasz seriale, jest telewizor włączony, czy nie. Jeżeli tak, spoko. Jak gdyby dla mnie to jest łatwa ścieżka, bo to jest actionable, że dobra, mniej ekranu w rodzinie, to dziecko mniej się do ekranu przystosuje. Więc jest dużo takich kroków, które są jeżeli, ja akurat mam dziewczynki, więc jeżeli boję się, że że jest za dużo kontentu związanego z erotycznością, albo że dziecko może z tego tytułu mieć różne nieciekawe przyjemności w internecie, to pierwsza rzecz, którą trzeba nauczyć dziecka, i to się przydaje w ogóle w życiu, nie tylko w internecie, to jak czuć wartość swojego ciała i swoją własną wartość. Ale to się nauka już zaczyna od takich prostych biologicznych rzeczy. Wiesz, to są dziewczynki, za niedługo zaczną się comiesięczne sprawy kobiece, może o tym warto porozmawiać. I tu nagle zaczynasz rozmawiać nie o internecie i WhatsAppach, tylko jak porozmawiać z córką, kiedy, jakim językiem, o jej ciele, o fizyczności. To jest strasznie zaplątane, ale chwała Bogu jest bardzo wiele rzeczy, które można zacząć robić bardzo wcześnie i budować taką fortecę. Chwała Bogu, mam nadzieję, zapytajcie mnie za 4 lata, mam nadzieję, że uda mi się tą fortecę zbudować, bo bardzo mocno się staram. Życzymy powodzenia. Dokładnie.
Są też i takie odcinki, gdzie poruszamy ważne tematy w trochę innej formie. No to jest, dzisiaj poruszyliśmy wątek, o którym myślę warto mówić w mediach szeroko, bo faktycznie media społecznościowe w ostatnim okresie starają się przemówić do nas, że przecież dla danej osoby, na nastolatka są bezpieczne, a może niekoniecznie tak jest. O czym dzisiaj mieliśmy okazję podyskutować. Łukaszu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I jeszcze zdradzę taką niespodziankę, taki ten trik, bo 3 Łukasze dzisiaj Tak, nas spotkały. historyczny moment. Faktycznie! Były jakieś Chłopaki! Krzysztofy, były Jarki, Tak. a teraz, A teraz jest 3 rzeczywiście. Łukasze, więc tak, takich 3 jak nas 2, to nie ma ani jednego. Dziękujemy serdecznie i pamiętajcie o tym, że Żeby dać łapki w górę i żeby subskrybować, a jako, że to był niezwykle istotny odcinek dla nas wszystkich, no to podeślijcie link do tego odcinka komuś znajomemu, jakiemuś innemu rodzicowi, żonie, mężowi, żeby też obejrzał, żeby jakieś dobre myśli się z tego narodziły i akcje. i praktyki na przyszłość. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.